W nie tak odległej przyszłości świat zostaje opanowany przez niezwykle groźny i wyjątkowo zaraźliwy patogen, który rozprzestrzenia się w zatrważającym tempie. Kolejne kraje wprowadzają ograniczenia poruszania się, zamykają granice, a najwybitniejsi naukowcy w pocie czoła pracują nad wynalezieniem skutecznej szczepionki, nim dojdzie do globalnej katastrofy. Dokładnie taki obraz świata został przedstawiony w grze Biohazard Raging Outbreak, która właśnie dotarła do mojej kolekcji. Zapraszam na wspólny unboxing. W grze Biohazard przyjmujemy rolę naukowca odpowiedzialnego za powstrzymanie rozprzestrzeniającego się zagrożenia oraz opracowanie skutecznej szczepionki. Mamy tutaj ciekawe połączenie mechaniki kontroli obszaru z zarządzaniem zasobami. Tytuł ten, podobnie jak prezentowany niedawno Foxpo, również został ufundowany na platformie GameFound, jednak na znacznie mniejszą skalę, co czyni go dość unikatowym produktem. Kampania miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Tak wygląda tył pudełka. Całość jest matowa. A co znajdziemy w środku? Instrukcja, wyjątkowo gruba, ale to pewnie wynika z tego, że to jest instrukcja napisana w kilku językach. Jest wersja angielska, hiszpańska, niemiecka i francuska. Następnie plansza. Tak prezentuje się plansza do gry. Mamy tutaj obszar przypominający mapę świata, podzielony na poszczególne obszary, które będziemy w trakcie gry chronić. Plansza jest jednostronna i również składa się dość kompaktowo. Co mamy dalej? Karty. To jest akurat specjalny mały dodatek zawierający kilka nowych kart z zasobami. Talia obszarów. Każdy z graczy na początku gry otrzymuje kilka takich kart, które determinują, które obszary musi chronić przed rozprzestrzeniającym się zagrożeniem. Kolejna talia. To są karty, prawdopodobnie karty akcji, które będziemy zagrywać podczas
gry. Kolejna talia. Tutaj chyba mamy karty, które będą potrzebne do wykonania szczepionki. Nie wiem jeszcze dokładnie, bo nie wczytywałem się w instrukcję. Ostatnia. Karty w kilku wersjach językowych. Są też i angielskie. Co jeszcze mamy poza kartami? Figurkę agenta w postaci z okładki gry. Tutaj w wyprasce znajduje się też kilka innych wolnych slotów, ponieważ była dostępna też wersja deluxe zawierająca więcej figurek. To jest wersja podstawowa, w której mamy tradycyjne drewniane meble. Żetony zagrożeń. Kolorowe żetony, prawdopodobnie używane do oznaczania swoich terytoriów i częściowo też do punktacji. Bariery to są te elementy, które w trakcie gry będą wykorzystywane do obrony naszych granic przed nadchodzącym zagrożeniem, granic naszych obszarów. I żetony lotnisk. I na końcu jeszcze mamy kosteczki. Jedna większa, 4 małe, również w kolorach odpowiadających graczom. I to wszystko, co znajdziemy w pudełku podstawowym.
Mam jednak jeszcze małe rozszerzenie dostępne wyłącznie podczas kampanii, tak zwane frakcje, które wprowadzają do gry kilka nowych elementów, nowe mechaniki, nowe karty. O ile gra podstawowa być może kiedyś trafi do sprzedaży, o tyle to rozszerzenie według zapewnień twórców jest tylko i wyłącznie ekskluzywnym dodatkiem dla egzemplarzy pochodzących bezpośrednio ze wspieraczki. Że tego na pewno w sklepach nie będzie. Co mamy w środku? Instrukcja. Krótko, zwięźle i na temat. Nowa paczka kart. I nowe znaczniki. I to wszystko, co znajdziemy w obydwu tych pudełkach. Tak właśnie prezentuje się podstawowa wersja gry Biohazard Raging Outbreak. Mam nadzieję, że tematyka gry Was nie odstraszyła i zobaczymy się już niedługo w kolejnym materiale prezentującym rozgrywkę jednoosobową w ten tytuł. Do zobaczenia. Cześć!